Na co zwracamy uwagę, jeśli chcemy sobie kupić trwałe perfumy? Oczywiście na koncentrację. Wody toaletowe i kolońskie lepiej omijać szerokim łukiem, za to jeśli sobie weźmiemy taką wodę perfumowaną albo lepiej ekstrakt perfum, to na pewno możemy oczekiwać, że te perfumy będą mega intensywne i trwałe. A przynajmniej tak zwykło się mówić. Czy jednak rzeczywiście koncentracja aż tak mocno wpływa na walory użytkowe perfum? Dziś sobie o tym opowiemy. Cześć, witajcie. Na początek bardzo krótkie wprowadzenie dla tych, którzy jeszcze może nie do końca kojarzą ten temat, chociaż wydaje mi się, że to akurat taki basic, że każdy, kto choć raz zetknął się z tematem perfum, na pewno to kojarzy. Mianowicie my rozróżniamy sobie rodzaje perfum w zależności od ich koncentracji, czyli tego, jaki jest stosunek substancji zapachowych do tak zwanego nośnika. W przypadku naszych europejskich perfum tym nośnikiem jest po prostu alkohol. I teraz po jednej stronie mamy tak zwane mgiełki czy wody kolońskie, które mają jak najmniejszą ilość tych substancji zapachowych. Potem po środku mamy wody toaletowe, następnie wody perfumowane, aż w końcu te tak zwane ekstrakty perfum, czy też po prostu nazywamy je perfumami. One właśnie mają w sobie najwięcej tych substancji zapachowych w stosunku do alkoholu. I teraz przyjęło się uważać, że czym większa koncentracja perfum, tym właściwości użytkowe tych perfum, trwałość i projekcja, czyli najogólniej rzecz mówiąc moc takich perfum, powinny być większe. I na logikę wydaje się to całkiem sensowne, prawda? Skoro my mamy w takim produkcie więcej tych substancji, które odpowiadają de facto za zapach, no to powinniśmy dłużej się móc cieszyć tym zapachem. Ale czy rzeczywiście zawsze tak jest, słuchajcie? Popatrzcie sobie proszę na ten przykład tutaj. To jest Peau d'Espagne, pewnie bardzo skaleczyłem tą nazwę, od włoskiej marki Santa Maria Novella. Producent na swojej stronie internetowej sam określa koncentrację tych perfum jako eau de cologne, czyli woda kolońska. A więc w teorii to powinien być produkt, który ma około 5% tych substancji zapachowych. Ale jak sobie popatrzymy na Fragrantikę, gdzie jest taki panel, w którym uczestnicy mogą oceniać trwałość i projekcję, no to widzimy, że w przypadku tych perfum wcale nie jest tak źle. Projekcja ok, jest umiarkowana z lekką przewagą w mocną stronę, ale za to trwałość według większości jest praktycznie całodzienna. I wiem, co teraz pomyślą niektórzy z Was, że Fragrantica wcale nie jest miarodajna, jeśli chodzi o te oceny, pełna zgoda. Ale słuchajcie, w przypadku trwałości projekcji to też te wartości są bardzo subiektywne i różnie wypadają u poszczególnych osób. W przypadku Fragrantiki mamy zaś przynajmniej dużo, często kilkaset głosów i dzięki temu możemy sobie rzeczywiście określić jakąś taką uśrednioną wartość tych parametrów użytkowych. Ja też, słuchajcie, mam w kolekcji te właśnie perfumy i powiem Wam, że jeśli chodzi o trwałość i projekcję, to one nie mają się czego wstydzić. Trwałość na mojej skórze jest praktycznie całodzienna, a projekcja jest na tyle mocna, że w przypadku takiej cieplejszej, letniej pogody, no to ja bym się nawet nie zdecydował ich założyć, są na tyle mocno projektujące. Ale teraz z kolei możemy poszukać sobie przykładu po drugiej stronie. To jest jeden z nowszych zapachów od Jovoy Paris. Swoją drogą bardzo fajna marka perfum, jedna z moich ulubionych. Natomiast zobaczcie na stronie producenta ten Mask Palace jest w zakładce woda perfumowana. Jeśli chodzi o koncentrację na opakowaniu, znalazłem info, że jest tu 80% alkoholu. Więc w teorii powinien to być całkiem trwały zapach. A jak jest w rzeczywistości? No, według użytkowników wcale nie grzeszy on ani trwałością, ani projekcją. No to teraz od czego to wszystko właściwie zależy? Kwestii jest tu kilka. Po pierwsze, musicie wiedzieć, że ten podział na wody toaletowe, perfumowane itd. jest w dużej mierze umowny. Oczywiście my znajdziemy sobie tam jakieś przedziały, które mówią, ile powinien mieć substancji zapachowych dany produkt w zależności właśnie od koncentracji. Ale jeśli sobie na to spojrzymy, to często widzimy tu duże rozstrzały, a wręcz często te widełki się zazębiają. Kolejna kwestia jest taka, że producentów wcale nic nie obliguje, żeby nazwać te swoje produkty zgodnie z tym, ile oni tych substancji użyli. Więc możemy znaleźć na rynku równie dobrze produkty, które mają na przykład, nie wiem, 5% substancji zapachowych, a producent określi je jako ekstrakt, albo takie, gdzie będzie tych produktów zapachowych 30% i będzie to opisane jako woda kolońska. Producenci też teraz nawet wymyślają i tworzą jakieś zlepki typu Parfum Absolu albo Parfum Cologne, gdzie do końca nawet nie mamy pojęcia, jaką koncentrację mogłoby to mieć. I na przykład spójrzcie, tutaj jest taki przykład.
To jest Big Read Concentrate od Frederick Mayle, gdzie producent określa ten produkt jako wodę toaletową, czy wręcz na stronie internetowej jako wodę kolońską. Ale jeśli sobie odczytamy zawartość procentową alkoholu na produkcie, no to się okazuje, że równie dobrze mógłby producent nazwać ten produkt ekstraktem i nie byłoby w tym kłamstwa. Ale słuchajcie, nawet jeśli sobie odczytamy procentowo, ile jest alkoholu w takim produkcie, to nam jeszcze nie wszystkiego mówi, ponieważ perfumy to nie tylko alkohol i kompozycja zapachowa, to też woda. I na przykład popatrzcie sobie tutaj. Mamy tutaj Teroni od Orto Parisi. Producent określa te perfumy jako parfum, czyli ekstrakt perfum, a na opakowaniu znajdziemy informację, że jest tu 80% alkoholu. Niby wszystko ma ręce i nogi, nie? Ale jeśli sobie popatrzymy na skład, to widzimy, że na drugim miejscu po alkoholu znajduje się woda, a nie kompozycja zapachowa. Tak więc maksymalnie w tym produkcie substancji zapachowych może być 10%. Ale nawet to nam tak naprawdę niewiele mówi o właściwościach użytkowych tego zapachu, bo słuchajcie, ja testowałem te perfumy kiedyś i to były jedne z najbardziej trwałych i projektujących perfum, jakie znam. Wytrzymały na mojej skórze praktycznie 2 doby, kilka pryszniców, więc nawet ta zawartość procentowa olejków zapachowych to nie mówi nam o właściwościach użytkowych produktu. Nawet jeśli my sobie weźmiemy pod uwagę tą wodę, to słuchajcie, w tym, co my nazywamy w perfumerii esencją zapachową, tak, koncentratem, znajdują się też różne wypełniacze. W perfumerii używamy takich substancji jak na przykład ftalan dietylu albo myrystynian izopropylu. To są takie oleiste substancje, które praktycznie nie mają zapachu, a formalnie wlicza się je w skład kompozycji zapachowej. I tak na przykład, jak sobie patrzymy tutaj, to jest analiza z chromatografu perfum Tuscan Leather od Tom Ford. 2 z tych komponentów tutaj to są właśnie takie popularne wypełniacze. W sumie zajmują one prawie 1/4 kompozycji, więc popatrzcie, co z tego, że producent określa to jako wodę perfumowaną, jeśli de facto ćwierć tej kompozycji nie ma żadnego oddziaływania ani na zapach, ani na projekcję, ani na trwałość. No dobra, ale skoro teraz tak to skomplikowałem i de facto niczego nie możemy być pewni, to możecie się zastanawiać, czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby sobie zakładać, że jakieś perfumy będą bardziej trwałe, mocniej projektujące, czy też mniej. Według mnie najlepszym sposobem jest tutaj spoglądanie na składniki, a konkretnie jaki to jest typ kompozycji zapachowej. W świecie perfum każdy składnik ma swoją określoną lotność i czas uwalniania. I jeśli na przykład sobie weźmiemy cytrusy, czy też jakieś składniki ziołowe, aromatyczne, no to one z natury są bardzo lotne, dobrze projektujące, ale z kolei szybko ulatniają się z tej skóry, szybko odchodzą, nie zapewniają trwałości. Po przeciwnej stronie natomiast mamy większość żywic, nut drzewnych, które z kolei są super utrwalaczami. To one właśnie budują to, że ta kompozycja dłużej z nami zostaje. Mamy aldehydy, które świetnie podbijają projekcję i czynią ten zapach takim głośniejszym, takim bardziej wypełniającym przestrzeń, ale też mamy na przykład białe piżma, które są z kolei takie bardziej miękkie, aksamitne i ciche i z nimi perfumy będą bardziej bliskoskórne. Więc moim zdaniem jest to o wiele pewniejszy sposób szukania perfum, które są do nas dopasowane parametrami użytkowymi. Jeśli szukamy perfum trwalszych, głośnych, projektujących mocno, to lepiej właśnie poszukać czegoś, co będzie miało trochę tych utrwalających składników, trochę też tych, które podbiją właśnie projekcje jak aldehydy. Z kolei jeśli sięgniemy sobie po coś typowo na przykład cytrusowego, aromatycznego, no to raczej nie mamy co oczekiwać, że to będą trwałe perfumy, nawet jeśli producent użył dużo tych substancji zapachowych. Tak jak z tego naszego przykładu Big Read Concentrate, które niby ma dużo tych substancji zapachowych, ale według użytkowników nie jest określane jako trwałe, prawdopodobnie dlatego, że to właśnie kompozycja zbudowana w dużej mierze na cytrusach, a na przykład ta nasza woda kolońska od Santa Maria Novella, no to jest już zapach zbudowany na akordzie skórzanym, na tak zwanym akordzie hiszpańskiej skóry, czyli też takim bardziej ciężkim, takim z dziegciem brzozowym, który też jest super utrwalaczem. Ja oczywiście też nie mówię, że całkiem powinniśmy zrezygnować z sugerowania się tą koncentracją, bo jednak producenci też intuicyjnie, żeby użytkownicy rzeczywiście dostawali bardziej pewną informację,
intuicyjnie gdzieś kierują się tymi, na przykład nazywają wodami perfumowanymi te kompozycje, które są zbudowane na bardziej trwałych składnikach i odwrotnie, ale na pewno nie jest to nic pewnego i w końcu można się na tym podejściu przejechać. O wiele bardziej niezawodne mi się wydaje właśnie sugerowanie się, z jakim typem zapachu kompozycji, z jakimi składnikami mamy do czynienia. I to właściwie chyba tyle w tym temacie, słuchajcie. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie jest Wasze podejście i Wasze obserwacje na ten temat. Czy w ogóle zwracaliście i zwracacie uwagę na właśnie takie rzeczy jak ta koncentracja, jak opis, czy jest to woda toaletowa, czy perfumowana. I czy też Wam się na przykład zdarzyło znaleźć jakąś wodę perfumowaną, która wcale nie była trwała, albo na przykład w drugą stronę toaletową czy kolońską, która Was super zaskoczyła parametrami. Zostawcie proszę też tradycyjnie łapkę w górę i suba, jeśli ten materiał Wam się podobał, żeby kanał mógł się rozwijać. A ja wrócę do Was niebawem z kolejnymi pachnącymi tematami. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się, na razie.